Pianista i kompozytor, międzynarodowa gwiazda swojego pokolenia. To podczas jego występów rozszalałe fanki wdzierały się na scenę z nożyczkami, by uciąć pukiel jego włosów. Jego nazwiskiem nazywano perfumy, czekoladki, a nawet ziemniaki. Premier i filantrop, bezgranicznie oddany swojej ojczyźnie. Człowiek, który kilkukrotnie zmienił bieg polskiej historii. Ignacy Jan Paderewski przychodzi na świat 6 listopada 1860 roku w majątku Kuryłówka na terenie dzisiejszej Ukrainy jako drugie dziecko zubożałych szlachciców. Kilka miesięcy później umiera jego matka. Po niespełna 4 latach los rozdziela go też z ojcem, uczestnikiem powstania styczniowego. Mężczyzna zostaje aresztowany na oczach syna. Ignacy wraz z siostrą Antoniną trafia pod opiekę ciotki. Chłopiec od najmłodszych lat przejawia talent muzyczny. Szybko staje się gwiazdą proszonych herbatek w okolicznych dworkach. W wieku 18 lat rozpoczyna naukę w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Choć zachwycony jego grą założyciel szkoły przyjmuje go wcześniej bez egzaminów, to wkrótce na jaw wychodzą braki techniczne Ignacego. Profesorowie uznają go wręcz za muzycznego analfabetę i z sugestią, by spróbował gry na puzonie, wyrzucają go z konserwatorium. Ignacy jest jednak więcej niż pewien, że kariera wirtuoza fortepianu jest mu po prostu pisana. Bez wytchnienia szlifuje swój warsztat techniczny i ponownie dostaje się do Instytutu Muzycznego. Studiuje w Berlinie. Dzięki wsparciu gwiazdy teatru Heleny Modrzejewskiej trafia do Wiednia pod opiekę legendarnego pianisty i pedagoga Teodora Leszetyckiego. W 1888 rusza do Paryża. Tam daje cykl koncertów, którymi zachwyca publiczność i krytyków. Tak rodzi się król pianistów. Swoimi występami doprowadza do szaleństwa tłumy fanek na całym świecie. Ma swoją gwiazdę w Alei Sław w Hollywood, a amerykańska poczta emituje znaczek z jego podobizną. Ignacy nie jest jednak tylko celebrytą swoich czasów. Pozycje i rozległe koneksje wykorzystuje w interesie swojej ojczyzny. To jemu w 1917 roku udaje się namówić prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, by ujął sprawę odzyskania przez Polskę niepodległości w jednym ze słynnych 14 punktów. Rok później swoim przyjazdem do Poznania, gdzie wita go wielotysięczny tłum, przyczynia się do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego w historii Polski zakończonego sukcesem. Wkrótce zostaje premierem i ministrem spraw zagranicznych. Wspólnie z Romanem Dmowskim podpisuje w Wersalu traktat pokojowy kończący I wojnę światową. Wycofuje się ze świata polityki. Rusza w kolejne światowe tournée. Nadchodząca nieubłaganie II wojna światowa sprawia, że Ignacy ponownie angażuje się w politykę, by bronić swojej ojczyzny. Wkrótce przed śmiercią pianisty w 1941 roku amerykańskie miasta ustanawiają Tydzień Paderewskiego. W hołdzie za jego zasługi jako artysty, filantropa i patrioty odbywa się 6000 koncertów. Paderewski umiera 29 czerwca w Nowym Jorku, a jego pogrzeb gromadzi niemal 40-tysięczny tłum.